Witajcie kochani, witam Was serdecznie na kanale Płucze Kije. Ja mam na imię Kasia i zapomniałam nagrać Wam przywitanie. W związku z tym poprawiam się i nagrywam go teraz. Zapraszam Was serdecznie na Flomark i zobaczymy, co tam fajnego znajdziemy. Piękna pogoda, więc no, ja już wiem, jak to było, ale Wy jeszcze nie wiecie. Zapraszam Was serdecznie, zobaczmy, co tam dzisiaj było. Fajne lustra, z daleka to wyglądało, jakby to były takie stoliki z takim wysokim rantem, ale nie, ale mamy tutaj, słuchajcie, dywany, ale to są chodniki. Ja szukam jeszcze jednego dywanu, przynajmniej na ten moment. Ten jest bardzo podobny do tego, co mam w domu. Myślę, że nie jest w najgorszym stanie, absolutnie, więc ten kolorami nie bardzo, ale ten fajny. Ale ja na razie nie kupuję. I gruby jeszcze jest, wiecie? Fajny, gruby. I on będzie bardzo długi. Tak się wydaje, jak jest rozwinięty. Ale nie tym razem. Nie tym razem. Tym razem nie będą dywany. To fajny ten świecznik, taki na święta Bożego Narodzenia mógłby być, ale chyba nie tylko. Czy tu jest coś świątecznego? Nie wiem, no chyba tylko gwiazdka. Bo to mogą być też zwykłe drzewa. Tu mamy dwa takie muranko. Albo i nie. Zobaczcie, jakie tu są lampy. One mi się kojarzą z tym, z kamienicami, albo no oczywiście z zamkami też. Zobaczcie, jaka tu jest piękna waza. Wenn Sie für 2 € haben. Schöne Schale. Sygnatury nie ma. Piękna jest. Ja już nie mam gdzie je stawiać. Kurczę. Nawet cała. 1 €. Piękna jest. A to tutaj. A to jest Fürstenberg. Jaki fajny misiu. Zobaczmy go. A fajne. Myślę, że to może u Jemonasów, ale nie.
To jest chyba popielniczka. Ale piękna. Tu mamy jeszcze taką. Też piękną. Może służyć jako popielniczka albo jako świecznik. Fajne. Fajne, fajne. Ta misa też jest piękna. I tu mamy jeszcze jakąś na świeczkę sygnowaną. Bardzo ładne szkło. Tu mamy na przykład Anglię. Ładny zestaw. Royal Albert. Mamy 2, 4, 6. I to pełny zestaw chyba nawet. Nie wiem, czy wszystkich talerzyków jest wystarczająco. Bejruta. Jakie piękne jajka. Piękne jajka. O, nawet są sygnowane. Limoges. Ale Limoges pisze się przez S na końcu, z tego co wiem. 15 euro sztuka. To już gdzieś widziałam. Raz w jakimś kartonie. O, patrzcie, ile tu mamy kobalcików pięknych, ale to pan będzie miał, podejrzewam, drogo. Albo pani, bo nikogo nie ma. Ale piękne. Ale jakie grube. Ojej, Wallendorf. Piękne. To chyba wszystko jest Wallendorf. Bardzo ładne. A tutaj siedzi moja balerina. Chyba dokładnie taką samą mam. Tu panowie mieli jeszcze kartony, ale teraz są z drugiej strony. Aha, okej. To muszę iść z drugiej strony jeszcze zobaczyć. Trochę tutaj inaczej. Cóż to jest? Cheersek, to jest ten, Czechosłowacja. Rastal, o coś takiego. Nawet nie wiedziałam, że Rastal robił też takie rzeczy. To jest ta firma, co robi brytwanki takie do pieczenia. Między innymi w piecu. Źle powiedziałam. To jest taka firma, która robi brytwanki do pieczenia w piecu, a nie między innymi w piecu. O! Będzie mogłaby jeszcze piec. Też mi to wyszło. Zobaczymy sobie tu na te kartony, co tu mają. Tym razem trochę niżej na podłodze. Ale tu tymczasem fajną rzeczy można zdobyć. O, tu jest właśnie chyba ta Rastal. To jest właśnie ta firma. Dziwne jest to, nie, to nie jest ta, ale bardzo podobne mają rzeczy. Nie wiedziałam białych rzeczy z tej firmy, ale całe życie człowiek się uczy, nie? Ładna bombka. Muszę zapytać, po ile. Tu jeszcze jest taka też szklana, nie, plastikowa. Jakieś, widzicie, jakaś jeszcze ozdoby świąteczne. Tu jest jeszcze jedna. To sobie zaraz o nie zapytam. Co tu jeszcze mamy? Cóż to jest za krups? To jest coś do mierzenia. Wachlarz.
takie patyczki do szaszłyków, ale wiecie, ja szukam takich długich patyków metalowych do pieczenia w ognisku, bo tu na patykach to tak trochę jest niewygodne, powiem szczerze. Więc żeby wspomóc Wojtka, to szukam takich, może trafią się gdzieś. Wir wissen, was das kostet, ne? Ich habe schon lange keins mehr gekauft. Von daher weiß ich es nicht mehr. Aber Also ich habe extra gegoogelt, weil ich wusste dann auch nicht mehr, was ich damals bezahlt habe, beziehungsweise mein Mann. Brakuje końcówki niestety. To jest die Lampe? 25. Da fällt aber oben was, wissen Sie? Da muss eine andere Birne rein, da kann man das wieder zumachen. Ich Au. habe da eine Sparlampe reingetan, die ist so dick, Ja gut, aber haben Sie diese... da kann man eine ganz normale Okej. MC-Schraube nehmen. Ja. Das können Sie kaufen für 20 Cent. Tu są ładne doniczki, zobaczcie. Takie. Szukam takich kobaltowych. Ja się trafiają zawsze takie inne niż człowiek by chciał. Są takie ale azjatyckie. Też ładne niby. Ale jak już zaczęłam z tymi kobaltowymi, to wolałabym dokupywać jednak dalej te same. Zobaczcie, jaki brudny ten, Matko Święta. Kryształ, strasznie. 10 Euro zu kriegen schön. Passiert. Tu jeszcze są takie, ale tych kobaltowych nie ma. O, jaki wysoki ten pojemnik. Mamy jeszcze taki. To na pewno Delft. Nawet jest przykrywka. Taki ładny z pieskiem. To chyba piesek. Mam podobny, więc... Takie misy Rosenthal. Cóż to za zestaw? Eschenbach, ładny. FL Kloster Versa. Ładna ta filiżanka. Tu mamy jeszcze taką Fraureut. 6 euro każda. Tak jak ma się wózek, to trzeba go bardzo pilnować, bo trzeba pilnować, bo się ma coś w środku. No, jaka fajna książka. Z rodzajami mebli. Jugendstil, Biedermeier, Empire. Podzielone na lata. No, ciekawe. Jakie zdobienia były.
A tu mamy ładny ten wazon. Zastanawiam się, czy nie jest to Moser przypadkiem. Ładny ten wazon. Niestety jest uszkodzony tutaj. Tak nie do końca wpada to uszkodzenie, ale niestety jest. Dlatego stoi, bo go już dawno nie było. O, tu mamy jakiś ładny kabaret. Idziemy obejrzeć. Cóż to za kabaret? O, lampa też fajna. A mówię o tym kabarecie. Co to jest? Heidinger, jakoś tak. Nie słyszałam o tym. No tu taka miśnia. Uszkodzona tutaj troszkę. Tutaj pani jeszcze ma taką paterkę, albo raczej misę. No trochę jest tu ładnych rzeczy. Figurka, nie figurka, Boże. Taki pojemnik chyba na doniczkę. Lampka taka do pochłaniania dymu. Te są bardzo ładne te. To chyba też na doniczkę jest. Takie w azjatyckim stylu. Ciao. Er hat gesagt, Mama kommt gleich wieder. Okay. Dzisiaj miało być ciepło, ale jeszcze rano tak bardzo ciepło nie jest. Ale wiadomo, że lepiej jak w zimie. Już. No tu jest ładny zestaw. Tu mamy Łomonosów, a tu mamy takie francuskich i co ja? Die 400. Słyszeliście, 400 euro. Und die Tasse? Die beide zusammen 180 Euro. Danke. I tutaj mamy ładne te pojemniki. One są Zeltman Weiden, ale nie wiem, czy Zeltman Weiden tylko je robi. Tak kojarzą mi się bardzo z świętami i można by je na święta wyciągać. Wie teuer sind die Dosen? Stück? Danke. Tu jeszcze mamy dwa piękne, nie wiem czemu na ten but leży. O, takie. Tam jest fajny stolik, zobaczcie. O, piękny, co prawda brakuje mu jednej gałki. On jest chyba taki rozkładany, można ten blat rozłożyć na dwa. O, ładny. Już mnie kusi. Już mnie kusi. Tak, moi drodzy, jeśli chodzi o ten stolik, to Wam tak trochę przybliżę więcej. Potem rozmawiałam z tym panem, z tym sprzedawcą. Ten stolik kosztował 80 euro, ale był bardzo uszkodzony w różnych miejscach. Również blat był ruchomy, w sensie odczepił się od całej podstawy. No, nie był w idealnym stanie absolutnie, gałki mu brakowało i pan mówił, że nie jest stabilny, że się rusza, więc myślę, że 80 euro to było grubo za dużo, dlatego że przecież kupowałam ostatnio szafę za mniej więcej takie pieniądze, witrynę. Także myślę, że no po prostu za drogo.
Witajcie kochani, witam Was serdecznie na kanale Włóczy Kije. Ja mam na imię Kasia i to ze mną oglądacie sklepy używane w Niemczech, jak i Pchletargi, również, które się nazywają w Niemczech Flohmarkt. I oglądamy sobie tam różne piękne rzeczy, czasem coś wpadnie w oko, czasem nawet coś kupimy. Także i tym razem tak było. Powiem szczerze, że ten Flohmarkt dzisiejszy był taki se, bo pogoda piękna i powiem szczerze, że jak jechałam, to wydawało mi się, że no jak taka pogoda jest, bez deszczu i w ogóle dość ciepło, to będzie i dużo wystawców i pewnie trochę ludzi i takich, wiecie, prywatnych wystawców też już dużo, ale niestety wcale nie było tak, chyba do końca, wiecie, ludzie mają swoje życie i każdy z jakiegoś tam powodu jedzie albo nie jedzie na taki Flohmarkt, nie? Dzisiaj tak było średnio, chociaż tak jak mówię, myślałam, że z powodu pogody będzie bardzo fajnie, ale było mało towaru i jakoś tak. No ale coś tam sobie wybrałam. Pewnie zgadliście coś tam, co wybrałam, bo czasami zgadujecie. Trochę już znacie mój gust i często jest tak, że piszecie, a Pani Kasia, ja wiedziałam, że Pani to kupi. No tak, no bo trochę ze mną chodzicie po tych Flohmarkach już, moi drodzy, takie dwie bombki. Szkoda, że były tylko dwie, powiem szczerze, bo są bardzo ładne i te bombki jest bardzo ciężko dostać. Muszę sobie ją tak położyć, żeby mi się nie spadła. Jedna jest taka, o widzicie, ze szkła. Tu u góry jest takim metalem zakończona, z taką gwiazdą. Ona jest taka niebieskawa, a druga jest taka żółta. O. Z tej samej jakby chyba marki, bo są identyczne, tylko kolorem się różnią i zapłaciłam za obie euro. 1 euro, więc bardzo mało. Także fajnie. Potem wskoczyła mała serwetunia, takie maleństwo, dosłownie. Można ją gdzieś fajnie podłożyć pod cokolwiek. Może Wam z bliska pokażę. Takie typowe serwetki. One są też nowe, to nie jest nic. Decor Art jest na metce. Decor Art. Jest to poliester, więc tak jak mówię, to nie jest nic starego, ale one bardzo ładnie wyglądają. Czasami jak się gdzieś je położy, więc 50 centów to żadne pieniądze, więc wzięłam. Tak, i następną rzeczą jest ciekawostka, powiem szczerze, i tak oglądałam w ręce, i sobie myślę, no to jest tak ładne, że to powinno być markowe. Tak mi wiecie, w głowie taka myśl do głowy przyszła. I to jest coś takiego. Dobrze to widać? O, widzicie? To jest taki jakby mały bukiecik. Jest to z jakiejś ceramiki prawdopodobnie. Takie piękne różyczki. Tutaj taki koniuszek jeszcze jest, taka jakby łodyżka znaczy. I ja sobie pomyślałam, jak to zobaczyłam, że to by fajnie wyglądało w witrynie. Wiecie, jak te różyczki takie, które się do witryny wsadza jako takie wypełnienie pomiędzy różnymi porcelankami. I to by ładnie wyglądało, bo to jest takie, tutaj jest jakaś taka naokoło taka, wiecie, no jakaś taka serwetka pomarszczona. I ja sobie myślę, ja sobie to wezmę, jak Pani nie będzie chciała za dużo pieniążków i sobie wsadzę do witrynki. I Pani powiedziała, że mam tylko zapłacić 2 euro za to, a ja sobie jeszcze ją pooglądałam, oczywiście dokładnie w ręce, bo coś mi tak świtało w głowie, że no jak, to jest takie ładne, to na pewno nie jest byle co. I zobaczcie, moi drodzy, tutaj mamy sygnaturę, którą w końcu znalazłam. O, i to jest Capodimonte, czyli jest to włoskie, markowe, czyli mój nos, że tak powiem, mnie nie zawiódł. I wynalazł coś, co nie jest takie byle co taniocha z jakiegoś taniego nowego sklepu, nie? I moi drodzy, ostatnią rzeczą jest piękna waza, misa z przykrywką. Trudno powiedzieć, waza chyba nie, bo waza przeważnie ma takie, wiecie, takie wycięcie na chochle, natomiast ta waza, ja myślę, że ona bardziej by się nadawała na coś takiego jak kluski albo mięso na gorąco. Zobaczcie, ona jest taka bardzo ładną formę, ma piękną. Wygląda tak, o, jest stareńka. Pokażę Wam ją od środka, bo ona naprawdę jest dość płytka. Ona wcale nie jest, absolutnie nie jest na zupę, bo tutaj nie ma za dużo miejsca, ale na kluski albo na jakieś mięso gorące. Taka misa z przykrywką. Ma niestety tylko sygnaturę numeryczną, nie wiem, czy mi się to
uda pokazać, chyba tak, ale jest tutaj, widzicie, to ma taki pasek złoty. No jest naprawdę stareńka, bardzo ładna, ukwiecona. Tutaj widzicie, ma takie piękne kwiaty. I do tego właśnie idzie ta przykrywka, taka. Tak, ona tak pięknie wygląda, zobaczcie. No piękna forma. Ona będzie wyglądać przepięknie w jakiejś witrynce. Już nie w tej małej, którą mam, bardziej w takiej jakiejś wysokiej, która jakby ma trochę więcej miejsca, bo ta jednak jest dość mała. Pokażę Wam jeszcze, jak wygląda przykrywka. No, śliczna jest, pięknie, ręcznie malowana. Śliczna, naprawdę. Od środka wygląda tak. Zawsze sobie sprawdzajcie od środka też, bo czasami się zdarzają sygnatury i na przykrywce, chociaż jest to rzadkie. Zobaczmy sobie ją jeszcze raz razem. Jak teraz Wam powiem, ile ja za nią dałam. No to jakiś włos mi się przypałętał. Piękna, naprawdę śliczna jest. Ile ja za nią dałam? Myślałam, że spadnę z krzesła, jak usłyszałam. Moi drodzy, zapłaciłam za nią 2 euro. Sztos totalny, ale była pani prywatnie, czyli takie stanowisko, gdzie ludzie prywatnie sprzedają, nie handlarz, i wtedy jest dużo przeważnie taniej. Często jest też tak, że przyjeżdżają raz, na przykład na rok, i wszystko wysprzedają i mają dużo rzeczy bardzo tanio, żeby wyjechać z Fomarku już bez niczego. Tak się też zdarza. Moi drodzy, to są całe moje zakupy. Dziękuję Wam dzisiaj za udział. Oczywiście dajcie znać, co Wam wpadło w oko. Takie sobie te zakupy są, myślę, że bardzo ładne pomimo wszystko. Nie ma tutaj jakiegoś, wiecie, bardzo drogiej rzeczy, bardzo drogiego szkła, ale myślę, że same perełki. Dziękuję Wam za dzisiaj i życzę Wam miłego tygodnia. Widzimy się za parę dni. I oczywiście łapka w górę, jak się podobało, i subskrypcja, i do zobaczenia. Pa!